jest tak bardzo, bardzo miło. Pani nas wyprasza. Ale ja zapłaciłem za ten hotel. Ja się trochę podstresowałem, bo mnie wyrzucają, mimo że zapłaciłem już za dobę hotelową. Nie wiem, co się dzieje. Kiedy mieliśmy obiecane, że będziemy mogli nakręcić jakiś film, to nas pani po prostu, nawet nie żeśmy nie doszli tam na górę. Nawet żeśmy nie byli na balkonie, bo pani nas po prostu stamtąd wypieprzyła. Ja to Cześć, witajcie na kanale Biegam po wsi. Dzisiaj troszeczkę inna eksploracja niż zwykle. Wchodzimy do pokoju, jednego z pokojów Admiral's Palace w Zabrzu. I tutaj już widzimy taki mały wieszaczek, zobaczcie. Najprawdopodobniej było tak, że tutaj wieszano kurtkę i można było wejść do środka. Oczywiście nie ma tutaj wyposażenia, ale zobaczcie, jaki piękny żyrandol. Ale wiesz co, mimo wszystko coś niesamowitego. Wiesz, może to była po prostu jedynka. Całkiem możliwe. O, dzień dobry. Dzień dobry. Z takim aneksem kuchennym, czy coś takiego. W każdym razie mamy stare kurki takie. Ciepła woda, zimna woda. No i tutaj mamy lustro. I jeszcze raz witam Was na kanale Biegam po wsi, jak to zwykle. Tutaj mamy, jak to przypadło na hotele tego typu, mamy wieszak na ręczniki. Pewnie ręczniki były sygnowane, tak mi się wydaje. No i tutaj on przechodził tyle transformacji przeróżnych. Tak? Ten budynek, no. Aha. Że może być tak. A myśmy do kogoś do pokoju weszli. O, chyba tak. Ludzie na kawę przyszli. Zapraszamy. I zobaczcie, a tutaj była jeszcze taka szafa z lustrami. Lustra, ale te lustra są, słuchaj, na wypasie. To nie jest takie po prostu lustro. Zobacz tutaj, bo to jest naprawdę... To musiało na taką kulkę tutaj ładnie tak zaskakiwać, robić. A dałoby się radę to zamknąć? Może ja się uda. Ale nie ma już tam tej kulki, więc to już nie zaskakuje. Aha, w ten sposób. Ja mam zawsze takie coś, że ta szafa, w tej szafie, aby tam wejść do niej, czy przypadkiem nie jest tak, że za tą szafą jest jakieś tajemne przejście? Do narni. Ale na pewno jest tutaj, można zakręcić albo odkręcić, nie wiem, wodę, gaz. Nie spróbuję, nie będziemy tego robić, bo możemy tam to otworzyć, nagle się coś zaleje po prostu, nie? Tak. Dobrze, ja sobie zrobię jeszcze zdjęcie. Aha, ja tylko przejdę tutaj. Przejdziemy dalej. A wiesz, ja zobaczę tutaj. Kombinat. Jesteśmy w kolejnym pokoju tego przepięknego hotelu i tutaj jak romantycznie zostawili tutaj taką różyczkę. Widzicie? Jakie ładne? Bardzo ładna różyczka. Podoba Wam się? No tak. Wszystkim się podoba. Zobaczcie, wejdziemy sobie tutaj i pokażę Wam tą część. Mamy tu mnóstwo okien. Jesteśmy w środku tego przepięknego hotelu z widokiem na ulicę, jedną z ulic w Zabrzu. Wokół oczywiście banki, apteki. Niesamowite. I jedzie tramwaj. W Gliwicach już zlikwidowali, a tutaj jeszcze jest tramwaj. Coś pięknego, naprawdę. I zobaczcie, jak tutaj wszystko pięknie wygląda. Patrzcie, to jest coś niesamowitego. Cała ta hala jest naprawdę piękna. Nie wiem, jaka to jest część, do czego służyła. Ale czy to takie ważne w tym momencie? Jeżeli tutaj jak spojrzycie na tą ścianę, to są zwykłe tapety. Aczkolwiek one udają takie tapety pałacowe, materiałowe. No niestety tutaj
nie wiem, cięcie kosztów było, czy coś takiego. Tam już mamy Ole, która robi przebitki. Dalej robisz zdjęcia? Dobra. Ale to No musiało i być tu ładnie, nie? To były przepięknie. Loże. Wyobraź sobie, masz tutaj taką lożę, siedzisz Myślisz, sobie że to była w loży. restauracja? Jakaś część To była restauracji? To jest sala bankietowa. A, to jest sala bankietowa. Ja właśnie nie wiedziałem, co to jest. Czyli najprawdopodobniej tutaj były stoły, Myślę, stoliki. że takie były, no, boksy, nie? Loże. Czyli można było wynająć taki boks na przykład i spędzić z wybranką walentynki na przykład. I popatrzeć na przykład na wolności. No, a to z wolności właśnie nie wiedziałem, co ten. I tutaj, jak zobaczycie jeszcze... Najdłuższych ulic w Polsce. No tak, racja. Ale jak tutaj spojrzycie, to tu jest taki, nie wiem jak to się nazywa, ale że można plakaty nalepiać. Tam koło taksówki to jest. Słup ogłoszeniowy. Słup ogłoszeniowy, no właśnie. No Idę do pewnie. tamtych pomieszczeń. Dobra, pójdziemy teraz troszeczkę dalej. Tutaj trochę dużo ludzi zbiera, więc będziemy musieli przejść i zobaczyć, co jest w innym miejscu. Ale zobaczcie, co to tutaj jest. Co to jest? Ale wiesz, całkiem możliwe, że właśnie w tym miejscu... Głos się będzie nosił, co? No, a zaśpiewaj coś. Chyba ty. Ale tutaj, powiem Ci, faktycznie mogło być tak, że tu na przykład było pianino albo grali na skrzypcach. Mogło tak być, naprawdę. Pokażę Wam to, bo to jest, mam wrażenie, że to jest z takiego... Ja. A to mogło być, to jest płótno chyba. Tak mi się wydaje. Zobaczcie, jak to wygląda. Jak jeszcze, patrz, to drży, widzisz? To jest materiał, no. Ciekawe to jest, powiem Ci. Jak to prali. No, co? To już wybrzusza podłogę, widzisz? No bo to jest Bo to wszystko są już... panele, no to... Panele? Panele, pewnie. Ale to tak musiało być, bo tutaj widzicie. Chyba, że na przykład było tak, jak była tutaj dyskoteka, że tutaj jakaś pani na przykład tańczyła. A tutaj wchodzimy... Wiesz co, dyskoteka, No. ja pamiętam ten lokal od czasów dzieciństwa I? i powiem Ci, że tutaj za takie samochody podjeżdżały fury zawsze. No. Zawsze tutaj chciałam iść z mamą, mama mówi, że tutaj się nie wchodzi. Tutaj podjeżdżały takie swobodne panie. Ale to Ja, nazwałaś. ja tak kojarzę ten obiekt, wiesz? Że po prostu najstarszy zawód świata. Samochody, Poniekąd. właśnie jakieś takie swobodne panie. Coś, Ale wiesz co? Tu było kasyno przecież. O właśnie, o tym No. chciałem powiedzieć, że tutaj było kasyno. Więc ja to tak z dzieciństwa kojarzę. Rozumiem. On całe życie mi towarzyszył, ale nigdy nie byłam w środku. No teraz jesteśmy, no nie tylko my w sumie. Ale tutaj znowu Jeszcze jest... kilkaset innych ludzi. Tu jest O, dzisiaj kilka znowu. tysięcy. Tak, dzisiaj A to- tutaj też mamy centrum bankowości. Tu są jakieś rzeczy, tu są śmieci tak naprawdę. Widzicie, tak wygląda bank. No. To, czego nie widzicie, tak jest w każdym banku. Tak. I gdzieś tam pod spodem są wasze pieniądze, pod No. jakimś pudłem. Gdzieś tutaj. Może dostrzegacie swoje pieniążki tutaj. Dobra. Słuchajcie, teraz przejdziemy do kolejnego pomieszczenia. Tutaj mamy taką bardzo fajną podłogę i kieliszek. Kieliszek, no jak widzieliście, co z waszymi pieniędzmi jest, to no teraz trzeba się napić. Tutaj lustra. To pomieszczenie jest bardzo wysokie i najprawdopodobniej był tutaj jakaś część banku. Tak mi się wydaje przynajmniej. I teraz podejdziemy sobie tutaj jeszcze. Całkiem możliwe, że tutaj jeszcze były takie kinkiety. Oczywiście one są pościągane. Jest jedno miejsce na kinkiet, potem kolejne na kinkiet. Ciekawe, jak to wszystko wyglądało. Ale można sobie wyobrazić tą sytuację, w której mamy tutaj stoliki, te kinkiety świecą i cała sala jest taki poblask brązowy. To musiało wyglądać. Wow, naprawdę. To musiało być coś.
Tutaj mamy szyb windy. Jesteśmy na drugim piętrze. Dźwig osobowy, nośność miała 500 kg dla 6 osób. Zobaczcie, jak to wygląda. Winda jest na dole. Tam w piwnicy widzieliśmy, jak jest na samym dole. No i oczywiście jest to klatka schodowa, gdzie można było po schodach zamiast windy dojść na samą górę. Tak to wygląda. No i tu jakiś fragment kinkietu, powiedzmy. No i wielkie drzwi. Dziola robi teraz zdjęcie do części hotelowej i pokoje od 301 do 312. Wejdźmy sobie teraz tam. Zobaczcie, tak wyglądała klatka, czy właściwie taki korytarz. I po prawej, po lewej stronie w takim trójkącie szpic są pokoje poszczególne. Za chwilę wejdziemy sobie do jednego z pokojów, takiego najbardziej reprezentatywnego. Może tutaj spróbujmy. Mamy taki zlew, siemka. Tutaj jest znowu taki poręcz na ręcznik, szafa wszechstronna. Możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. No i wchodziło się do części pokojowej. Z tego co widać, te pokoje były bardzo malutkie. Nie zawsze widok był piękny w tych pokojach. Tutaj na przykład im wyżej te pokoje są, no to ten wygląd jest taki średni. Nie wygląda to za fajnie. Tam z daleka widać urząd miejski. No i mnóstwo zabrzańskich kamienic, które jakby nie było, są naprawdę bardzo ładnymi kamienicami. Ponad 100-letnimi tak naprawdę. Zobaczcie, jaka tapeta była i w jaki sposób robiono te pokoje, jak to wszystko wyglądało. Tu mamy stare klamki. Ja tego nie podświetlam teraz na razie, bo chciałbym, żebyście zobaczyli, jak to tak naprawdę wygląda. Oj, to jest taki starszy pokój. Tak, taki bardzo stary. On nie jest tutaj absolutnie jakoś wyremontowany i wbrew pozorom wcale nie ma tutaj jakiegoś takiego nieciekawego zapachu. Ale jak spojrzycie na podłogę, to mamy taki gumolit. To nie jest tak, że to jest jakiś wzór. To jest po prostu wydeptane przez ludzi, którzy tu przychodzą naprawdę w setkach. Zobaczcie, tu się wychodziło stąd i można było przejść do kolejnego pokoju. Zobaczcie, ten pokój Wam podświetlę, żebyście mogli zobaczyć go podświetlony. Tutaj znów ta sama sytuacja. Mamy umywalkę, wieszak na ręczniki, lustro. W takim przedpokoju, można powiedzieć, ogromna szafa na ubrania. Zobaczcie sobie, jak w tej szafie wygląda. Ona jest podzielona na dwie części, ta szafa. Tutaj można było płaszcze składować. Przymkniemy ją. A następnie wchodziło się do głównego pokoju, w którym zapewne było łóżko. Tutaj mamy taki ślad po kinkiecie. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. To jest taki sam pokój jak ten naprzeciwko. Tak. Każdy ma te ścięcia, ponieważ budynek jest półokrągły, nie? Ale wygląda to bardzo ładnie i trzeba tutaj zauważyć, że oprócz tych klamek, które są naprawdę bardzo ładne, To są takie pierwotne chyba, nie wiesz? powstydziłbym się takich klamek teraz u nas w domu na przykład, No. ale same drzwi, mimo że stare i najprawdopodobniej stuletnie, są niesamowite, naprawdę niesamowite. Tylko takie wszystko zobacz niskie, prawda? Tak, tak to wygląda, ale robi naprawdę wrażenie. No i pokażę Wam jeszcze znowu widok tutaj z tego okna, jak ktoś się budził rano na przykład po hotelowej imprezie w kasynie i mógł sobie spojrzeć przez okno. A tam dzisiaj jest naprawdę... Jak bolała, to mógł sobie dychnąć świeżym smogiem. Świeżym smogiem, no tak. Zabrze ma ogromny potencjał, ale niestety troszeczkę jest zapuszczone. Słuchajcie, tutaj nie wolno. Właściwie tu nic nie wolno. Ale dobrze wiecie, że chodzimy po gorszych rzeczach. Tylko że tu jest swego taka ochrona jakby, czy coś takiego.
To znaczy, bo tutaj się wchodzi z pewnym stowarzyszeniem i dlatego pewne rzeczy zablokowali, bo tutaj jest bardzo dużo ludzi z nami. No, ale to jest I metalowo bardzo u góry, są widzisz? słabe sklepy. Tak, ale widzisz to, po czym chodzisz? No, To jest, to? nie wiem, jakieś takie miękkie. Widzicie, Moro dzisiaj typowo uroksowy ubiór, cosplay właściwie, ale no niestety sama wyprawa, czy tak zwana rajza, to ma z Urbexem tyle wspólnego, ile basen bez wody. Dalej kontynuujemy piwnicę. Tutaj mamy jakieś szafy, w których są różne rzeczy. Zaraz wam je pokażę. Jakieś wyłączniki. Co my tutaj mamy? Nie wziąłem rękawiczek. Znaczy mam je, ale nie chcę mi się po prostu je wyciągać. Ja jestem zbyt leniwy na ten moment. Tutaj mamy do kasy jakiś papier. O, i tutaj mamy jak wiązać Ja sobie krawat. też zdjęcie. Myślę, że panie, które pracowały tutaj w banku, musiały umieć wiązać krawat. Panu prezesowi? I prezesowi. Myślę, że tak. O. Więc całkiem możliwe, że tutaj były jakieś pomieszczenia po prostu socjalne, no najpewniej. Znaczy wiesz co? Chyba Nie nie. wiem. Znaczy, chociaż może tak. Zobacz, to jest jakiś taki Tyle tribal. półeczek. Mhm. Jesteśmy, zobaczcie, na takim poziomie, żeby nie być gołosłownym. Tu już jest chodnik, a jest tam dzisiaj wyjątkowo kiepska pogoda. Zobaczcie, teraz jesteśmy tutaj sami w tym pomieszczeniu, w którym być może jakiś informatyk siedział, ponieważ mamy, po pierwsze mamy tutaj czujkę, która skierowana jest na drzwi. Ale informatyk nie siedzi na takim fotelu. Wiesz co, jak to szło do wyrzucenia, to potem nagle dostał ten informatyk, wiesz. No musiał mieć na kółkach, no bo to wiesz. Albo tak, albo zostało to przyniesione, bo tam jest, to jest zestaw, widzisz? O, i nawet tutaj mamy Jana Pawła II. Też gdzieś tu wisiał. Pewnie tak. Pewnie właśnie tak to było. No i tu mamy pełno różnych kabli, które były połączone z odbiornikami różnymi, może z komputerem. Wiem, tutaj siedział dyspozytor. Albo nie, tu jest numer do dyspozytora. Można sobie zadzwonić, pewnie jakiś asystent tu siedział, pan Czesław. O, tutaj jest taka taśma, myślisz, że to do jakiegoś wydruku? Wiesz co, całkiem możliwe. O, to działa. Czy działa, bo ciągle. No tak, ale ten dźwięk. A potem Zrywano i... nie zostawiano. Ojej, już nikt teraz tego nie zrobi. Pigam po mnie zrobię. Nie szkodzi. Ale zobaczcie tutaj, ile tu jest fajnych rzeczy, których mimo, że trochę się tym kiedyś interesowałem, to nadal za mało, żeby to zrozumieć. Zobaczcie to wszystko tutaj. Tu mamy pierwszą pomoc, jakieś numery, instrukcje postępowania na wypadek pożaru. No i to wszystko było pozamykane. Spróbujemy to zamknąć i wam pokazać. O, tutaj jeszcze stare numery alarmowe. Zobaczcie, jak to wygląda. No i tutaj poszczególne obwody do sortowni, skarbników, szatnia sortowni, przedskarbiec, sortownia. Czyli tak naprawdę było to wszystko na potrzeby banku. Tutaj jakieś zasilanie, ale to są chyba baterie. W razie gdyby prąd wyłączyli, to wtedy można by było to włączyć. Pewnie się samo przełączało. Tutaj mamy takie biureczko. No i te fotele, na których musieli tutaj sobie siedzieć ci, co obsługiwali ten pokój. No i obsługiwali tak naprawdę cały ten bank, który Chyba tutaj jest się jakaś mieści. taka właśnie sterownicza od prądu, nie? Tak, ale tutaj zobaczcie. Mamy... Słuchaj, a może tu ochrona siedziała? Całkiem możliwe, że tu ochrona siedziała i wtedy, że w nocy na przykład siedzieli na tych fotelach. To jest całkiem możliwe. I że ochronie daliby klimatyzator? A wiesz co, myślę, że tak. Przynajmniej należał im się, tak mi się wydaje. No. I wiesz co, ja teraz jeszcze to pokażę, bo tutaj są różne obwody. Widzicie? Tutaj mamy... no nie, to znowu mamy tutaj...
jakiś wentylator, coś takiego. Tutaj mamy kluczyk, tu się naciskało i wtedy można było wyjść. Ja wiem, to były takie drzwi, że żeby wyjść trzeba było tutaj nacisnąć. Się naciskało i wtedy można było wyjść. A tutaj były klucze do poszczególnych miejsc w tym obiekcie. Mamy archiwum, centralę alarmową, EPD, nie mam pojęcia co to jest, główny wyłącznik prądu i tu było pełno różnych kluczy. I został tu jeszcze zestaw kluczy do piwnicy. Już troszkę takie zaśniedziałe, ale no wiem, że tu jest, może się jeszcze za chwilę przydać ten klucz. Chodź do kotłowni, bo jest fajnie. No dobra, to idziemy. Idziemy teraz do kotłowni. Tu nadal jest mnóstwo pleśni. Bardzo mnie korci to dać na 1, ale mówię... Wiesz co? Zawsze można spróbować nacisnąć. może nie. Jak coś, to światło działa w niektórych miejscach. Dobra. O. Wow, zobaczcie jaka kotłownia. Piękna kotłownia. Zobaczcie jakie piece. No tak, ale żeby ogrzać taki ogromny obiekt, jakim jest ten hotel, no i po części bank, jak już wspomniałem, to musiały być te piece ogromne. Ja tak patrzę sobie, nie wiem czy one nie były... Węgiel, gaz? Kurczę, tyle rurek. No troszkę też Co tak powinno dziwne to jest. pisać gdzieś? No. Co to może być? Wygląda jakby na gaz, wiesz? No też mi się tak właśnie wydawało, że to raczej nie jest na węgiel, no bo byłoby brudno, prawda? Więc tu raczej był gaz po prostu. I mnóstwo różnych rur. Zobaczcie jakie pancerne drzwi. Wejdziemy sobie tam do środka. A, tutaj jest ślepe pomieszczenie, ale mamy pełno rur. I całkiem możliwe, że właśnie te rury... O, tu jest jakiś wywiecznik, ale tu wieje. Wow, słuchajcie. O, jaki ciąg. O, ale zimno. Zadź tam kamerę, zobacz. Zobaczmy co tam jest. I cóż tam jest, co tam widzicie? Ale wieje, zimno. O, to jakaś wentylacja po prostu była. Jak myślisz, jak to ruszysz, to co? Na pewno to wybuchnie, co? To i tak jest chyba puszczone. To czyli jest bezpiecznie całkowicie. O. Ale nie, bo tutaj nic się nie A wydarzy. no tak, tutaj jest przecież to rozłączone. No tak. Dobra, słuchajcie. Teraz idziemy do innych pomieszczeń. Zobaczcie tutaj. Jest dużo grzyba, czarnej pleśni na ścianach. Bardzo niebezpieczne dla układu oddechowego. Chodzimy dalej. Tutaj jest zupełnie ciemno. Ale oświetlamy. Tutaj jesteśmy w podziemiach Admiral Palace. Tu mamy wentylację. I bardzo niebezpieczna pleśń dla dróg oddechowych. Tam lepiej nie wchodzić, bo tam straszna pleśń, można się nadłychać. No właśnie. I tutaj mamy pokój 007. No nie wiem, jak widzę taki numer, od razu mi się kojarzy to z Jamesem Bondem. Całe drzwi są pokryte taką pleśnią. Nie wygląda to za fajnie. Świadczy to o bardzo dużej wilgotności. Ale wiadomo, jest to obiekt bardzo stary. Tutaj mamy małą łazieneczkę. Co tu mamy? Nie odkręcę czerwonego kurka. Brak jest wężyka i leje się woda. Szkoda, nie? Szkoda, no. Tutaj Ale mamy... poczekaj, ale no. jak czerwony, ale niebieski można odkręcić. No właśnie, i co? ale- Leci coś? Jak myślisz? Ale tutaj wszystko zapajęczone. I słuchaj, tu jest pajęczyna. Ale to wygląda, zobaczcie. Tutaj zamiast wody pajęczyna, aż po sam zlew, umywalkę i ta szmatka. Fragmenty mydła.
To wiesz co, to musiało być jakieś takie trochę socjalne pomieszczenie, mimo wszystko jakaś szmatka, nie? Całkiem możliwe właśnie, że to było socjalne. Tutaj na ten ręczniczek taki... To jest tak naprawdę dół. Tak, tu jesteśmy na dole, ale ja jeszcze bym zobaczył tutaj, bo tutaj mamy prysznic, gdzie faktycznie może osoby, które tu pracowały, mogły się umyć. No i mamy tutaj ubikację, toaletę. Powiem Ci, te kaple stare, ale takie matowe podobają mi się. A w ogóle powiem Ci, że Wiesz? tutaj jest zrobione tak troszeczkę na wypasie. Mam takie odczucie. Tak to wygląda, no No nie? biorąc pod uwagę, że to ma swoje lata, ale wiesz No co, tak. tu jest tyle czarnej pleśni, że powinno się na dobrą sprawę. Słyszysz? Tramwaj jedzie. Wow. Jak przypomniało mi się nasze... Jak żeśmy mieszkali w Zabrzu i tramwaj był tu na dole. No tak. Tutaj mamy szyb windy, a właściwie jego dół szybu windowego. Ciekawe tych sprężyn. One są Bo potężne. Ja to tylko wiedziałam z opowiadań, że ta winda gdyby miała spaść, to się odbije od tych sprężyn. Tak, i nawet tutaj... I zobacz, są ślady. Tak, są ślady właśnie, widzicie? Że musiało się coś wydarzyć. No. Znaczy ona ląduje po prostu na tych śrubach, ale potężne są. Aczkolwiek wiesz co, ja myślałem, że one są większe. Sprężyny, nie śruby, no. Znaczy śruby, sprężyny, no. A tutaj wszystko to jest nasmarowane, widzisz? I faktycznie są tutaj takie odbite przez uderzenie o tą sprężynę. I tak to wygląda. I to jest dół po prostu tej windy. Ona jest drewniana, widzisz? Drewniana, a tu jest taka szyna mocująca tą windę, ten dół tej windy. Dobra, Idziemy. ciekawa sprawa. Zobaczcie, tu mamy taką naklejkę ze starego wermuta. Ktoś sobie tutaj napił się. Najprawdopodobniej jest to stara naklejka z Istry, bo tu jest takie IS, ale no do końca nie jestem przekonany, bo jest to zerwane. Ale jest to Tak. alkohol od 15 do 17%. A teraz ma 14. O, to wtedy takim wermutem no, można było nieźle się... Wiesz co, dzisiaj też można. Tak? To jest kwestia też wszystko. No oczywiście. Ale zobaczcie tutaj jeszcze. One są podobne do siebie te pokoje, więc nie będziemy tak naprawdę po kolei ich nagrywać. Pokazujemy tylko te, które są najbardziej takie no dostępne. Przejdziemy teraz tym korytarzem tam. Zobaczcie, nastaje cisza. Przypuszczam, że tak to właśnie wyglądało wieczorem, kiedy wszyscy szli spać do swoich pokojów, a my mogliśmy wyjść z takiego swojego pokoju i pochodzić. Teraz przejdziemy do takiego lepszego pokoju, w którym jest łazienka. Łazienka z idealnie zachowaną armaturą. Zobaczcie, niesamowita wanna, jeszcze taka stara wanna. Zobaczcie, jak to wygląda. Troszkę ta łazienka jest klaustrofobiczna, ale mimo wszystko, powiem Wam, jest tak bardzo, bardzo miło. Pani nas wyprasza. Ale ja zapłaciłem za ten hotel. Dobra, tutaj mamy jeszcze bardzo fajne, no takie, no ciekawe to jest. Ja się trochę podstresowałem, bo mnie wyrzucają, mimo że zapłaciłem już za dobę hotelową. Nie wiem, co się dzieje. No nic, widzowie. Resztę A zrobimy to z już jest zewnątrz. koniec. Ojej, koniec. Nie ma już nic. No nic. To podsumujemy sobie to na dole. Dobra. Słuchajcie, no piękny to jest hotel. Piękny hotel, ale tak naprawdę... Wszystkiego. No nic, widzicie, tak to wygląda. Ta wycieczka Słuchajcie. z tym stowarzyszeniem tak wygląda. Powiem Wam tyle. Cała doba hotelowa kosztowała tylko 10 zł. Dlatego nie jest to aż taki drogi hotel, jak kiedyś mówiono o tym hotelu, że jest drogi. No za 10 zeta mogliśmy zwiedzić nic. A tutaj można jeszcze sobie zobaczyć, zanim nas stąd wywalą. No przecież możemy sobie poglądać. Gestapo to gestapo. Dobra. Okej.
I teraz tak. O, tam jeszcze sobie zobaczymy. Muszę trochę głośniej mówić, ponieważ patrzcie, tu są takie stare okna. Te stare okna tak naprawdę mogłyby tu zostać. Ale i to są, widzisz? To są takie z No. witrażami, czyli Tak. te najstarsze, potem jakieś drewniane No, wymieniane. najstarsze. Są wszystkie pokolenia okien. Tak. No niesamowicie to wygląda, Popatrz powiem ci, tamte, naprawdę. widzisz? Coś niesamowitego. No i nic, tak wszystko poskładane. No naprawdę. Słuchajcie, no niestety tak to wygląda. W każdym razie, no średnio mi się to podobało, ale myślę, że następne rajdy będą lepsze od tej. Teraz musimy zejść na dół. W skali od 1 do 10 mocno. A, mocna trójka. Dobra, schodzimy teraz na dół i za chwilę będziemy pokazywać wam wszystko to, co jest z zewnątrz. Myślę, że i tak wam ten film się podobał, mimo słabej organizacji, to no cóż, tak to jest. Nie każde jest idealne, słuchajcie. Zejdźmy sobie na dół. Te zwiedzania mają potencjał, ale są bardzo mocno niedopracowane. No pewnie, że tak. Więc, Nie chciałbym pani, mogę? Tak? fajnie, Okej. Ale w tej windzie, zobaczcie, było lustro takie okrągłe. Bardzo fajne to jest, naprawdę. Jeszcze sobie to nakręcimy. Chcę wam jak najwięcej pokazać, mimo że z góry nas wywalili. No trudno. Nie wszystko można dostać. A patrzcie, jak to wygląda. Tutaj daty były takie, na którym piętrze jest winda. Podświetlę wam to, żebyście sobie mogli to zobaczyć. że to się ruszało. Myślę, że tak. No super. Winda jest ładna. I tutaj się naciskało. Krzesełko składane do Tak? takiego dla windowego. Windowy. Wiesz co, ja powiem ci, że zawsze chciałem być windowym. To jest fajna robota. Siedzisz w takim czymś i naciskasz Ale im na mało które płacą, piętro. wiesz? Tak? Ale ja bym sobie chciał więcej zarabiać. Podświetl mi. No. I co tam masz? No nic, chcę po prostu temu zrobić zdjęcie. Okej. To jest zablokowane, wiesz? I widzicie, nie zobaczyliśmy skarbca, bo no, widocznie nie mamy statywu. Jest coś takiego. Słuchajcie, jest taka idea. Jeżeli będziecie wchodzić do takiego czegoś i będziecie chcieć być profesjonalnym fotografem, to musicie mieć ze sobą po prostu statyw. Statyw to jest kwintesencja profesjonalizmu. Dobra, słuchajcie, jeszcze wam pokażę tutaj, jak to wygląda. Pięknie tu jest, naprawdę. A szkoda, naprawdę szkoda, że nie mogliśmy wejść tutaj sami, żeby nakręcić materiał.
Ale No ale- próbowaliśmy od roku. Od roku i Tak, próbowaliśmy od roku. taka prawda jest, że taka jest rozmowa z Zabrzem, że niestety bardzo ciężko. No bardzo ciężko, a poza tym no niestety, ale nasze pisma no, tak się były bez odzewu tak naprawdę, I nie? No. oficjalne, i nieoficjalne telefony. Byliśmy cały czas zbywani. No tak to wygląda. Ale wiesz co, być może jakbym wysłał swoje zdjęcie z statywem i ty byś miała większy obiektyw, to mielibyśmy szansę. Kto wie? Pewno. No dobra. Słuchajcie, będziemy kończyć powoli ten nasz film. Będziemy wychodzić z tego przepięknego, aczkolwiek przereklamowanego, jak to się mówi? Przereklamowany? Jezu, bo tu jest strasznie zimno, słuchajcie. Wieje. Zobacz, widzisz? To są zdjęcia jakieś chyba niedawne bardzo. Tak, im to zaraz wszystko spadnie. Chodź, bo jeszcze nas obciążą. Ale No. strasznie krzywe kadry. Strasznie. Wiesz co, bo najprawdopodobniej to robili profesjonaliści. Ze statywem. To jest jedyny prosty kadr. Jedynie to jest super, naprawdę. Słuchajcie, wychodzimy teraz z tego przybytku rozkoszy. Pokażemy wam teraz... Ja pamiętam takie Taksówki. swobodne panie. Patrzcie, tam jeszcze jest zegarmistrz, super. I tutaj mamy wejście do hotelu Admiral Palace, bo jesteśmy tutaj w Zabrzu. Słuchajcie, nie polecam. Kolejne rajzy, nie przychodźcie tutaj, bo to nie ma kompletnie żadnego sensu. Nic, bardzo słabe nagłośnienie jest, nic nie słychać, człowiek na człowieku, nie da się nawet zdjęcia zrobić, to jest... Nie. Kiedy mieliśmy obiecane, że będziemy mogli nakręcić jakiś film, to nas pani po prostu, nawet nie żeśmy nie doszli tam na górę, nawet żeśmy nie byli na balkonie, bo pani nas po prostu stamtąd wypieprzyła. Ja to wypipam, nie szkodzi. Zobaczcie, tam ludzie nagrywają to. Tutaj dronem ktoś leci i mamy ten piękny Admiral Palace. Powiem wam, że zapewne i tak to wszystko spieprzą i nie uda się. Założę się, że będzie sytuacja taka, w której najpierw pozbierają pieniądze, a potem będzie sytuacja, w której sprzedadzą to komuś i tak to będzie. Zobaczcie, jak to wszystko ładnie wygląda. Sam obieg jest naprawdę niesamowity. Sorry, no taka jest prawda. My to nic nie ukrywamy, naprawdę nic nie ukrywamy. Zmarnowany potencjał, słuchajcie, zmarnowany potencjał. Znaczy wiesz co, prawda jest taka, że pojawi się coraz więcej takich filmów, które będą mówić o tym, jak to wszystko wygląda. Nie wiem, może komuś się uda zrobić... Wiesz co, ja myślę, że wiesz komu się uda? Znajomym. Znajomym w urzędzie miasta, na bank. Słuchajcie, samo Zabrze naprawdę jest, tu piękne są rzeczy. Przechodzimy sobie troszkę teraz dalej. Trzeba uważać, żeby nas tutaj żaden tramwaj nie przejechał. Bo tu po prostu jest wolna amerykanka. Kiedyś mieszkaliśmy w Zabrzu, ale żeśmy się wyprowadzili. Ja już wiem dlaczego. Zapomniałam, dlaczego ja się Ja też. Już wiemy dlaczego. Przypomniałam. Ja pewnie będzie mnóstwo rzeczy wykasowanych. No bo jakby nie było, żeśmy już obrazili chyba wszystkich, co można obrazić. Ale lecimy po bandzie, naprawdę, słuchajcie. Jesteśmy rozczarowani tą wizytą, tą rajzą. Bo organizacja no, jest bardzo, bardzo słaba, bardzo kuleje. No ale wiecie co w ogóle, no jeżeli mówi się, że jest czas dla fotoreporterów i wideoblogerów i nagle okazuje się, że być wideoblogerem trzeba mieć statyw po prostu i duży obiektyw. Miasto takie zwiedzanie. I No niestety i tak naprawdę chciałem jeszcze jakoś tam powziąć, ja nie będę reklamy robił żadnemu stowarzyszeniu ani nic, wszystkie te rzeczy będą wyciszone i tak dalej, bo to jest wina urzędu miasta. Przechodzimy teraz przez tą drogę, tam jeszcze w tyle widać nasz Admiral Palace, mówię najpiękniejszy budynek, no ale tak to wygląda. Tutaj mamy Urząd Miejski w Zabrzu, ale wieje wiatr, słuchajcie. I tyle z tego. Mogło być fajnie, ale pani mówi, że mamy wyjść. No trudno. Tak to jest. Hindenburg. Nie bezpodstawnie tak się to kiedyś nazywało. Dobra, idziemy teraz na zakupy, a was żegnamy. Mam nadzieję, że mimo wszystko i tak się wam to podobało. Troszeczkę nie przebieraliśmy w słowach, przynajmniej ja, bo Ola zachowała dalej kulturę, ale nie dziwcie się, że jesteśmy rozczarowani. Ale jak Ariel włączy kamerę, to
Ja wtedy powiem, co mi na sercu leży. No dobra. Na ky, na chy, na py. Tak umiesz? Aha, pewno. No dobra, słuchajcie, trzymajcie się i nie, w ogóle zobaczcie sobie ten film, ale na te rajzy w ogóle nie przychodźcie. Ale bo to zapomnijcie. zapomnijcie o tych rajzach. Zobaczcie i zapomnijcie. To jest spęd ludzi, którzy po prostu jeden przez drugiego się przepycha. Tam są w ogóle, tam jest bardzo niebezpiecznie, a oni po prostu myślą, że jak kogoś nie wpuszczą na schody, to się nic nie stanie. Tam małe dzieci chodzą, no ludzie. Ludzie pozrywali kartki, gdzie nie wolno wchodzić i tak wchodzili. Więc Dokładnie. żadnego zabezpieczenia tak naprawdę. Nic. Myśmy tam nie szli, no bo widzimy jaki jest stan schodów, więc No tak. jeżeli jest ta kartka, trzeba się do tego stosować, ale nikt tego nie pilnuje, Dokładnie. a ci ludzie i tak wchodzą. Więc to jest... Powiem wam jeszcze, pani, która mi odpisała z zarządca nieruchomości w Zabrzu, powiedziała, że muszą sprawdzić, zanim kogoś wpuszczą, jak wygląda stan techniczny tego obiektu. I jak dla mnie to on jest totalnie masakryczny, słuchajcie, masakryczny. A oni tam wpuszczają tysiące osób. Tysiące osób tak naprawdę. To jest coś nie tak. A wideoblogerów i osoby, które robią zdjęcia, nie potrafią zorganizować czegoś, żeby ktoś porobił zdjęcia i film na kanał. Trzymajcie się. Cześć. Hej.